komentarzach pod materiałami o samochodach elektrycznych dajecie nam jasno do zrozumienia, że chcecie oglądać ich więcej, bo są ekologiczne, bo łatwo się je ładuje, bo mają duże zasięgi, a przede wszystkim wnoszą jakąś świeżość do tego skostniałego od 100 lat rynku motoryzacyjnego. Nie mogliśmy pozostać głusi na te prośby, dlatego w garażu dzisiaj zaparkował koń. A koń jaki jest, każdy widzi. O, i ciele młode. I ten kuń nazywa się Mustang Mach-E. Ferrari ma konia w logo i jest szybkie. Porsche ma konia w logo i jest szybkie. Ten Mustang też jest szybki. Robi setkę w 5,8 sekundy, bo to jest wersja AWD, czyli ma dwa silniki elektryczne. Jeden z przodu, drugi z tyłu, które razem mają 351 koni mechanicznych i 580 Nm. Teraz muszę podejść i sprawdzić, czy powiedziałem Wam prawdziwe liczby. Jak do tej pory wszystko się zgadza. Jeżeli nie potraficie sobie zwizualizować, czy to jest duże auto, to powiem to w ten sposób. Jest dłuższe od Kugi o 10 cm, szersze od Kugi o 5 cm, ale jednocześnie niższe od niej o 4 cm. Natomiast prześwit wynosi niecałe 15 cm przy tym, jak nie jest samochód załadowany, ale jak się go załaduje, to się zmniejsza do około 12 cm. Natomiast o jednej rzeczy nie powiedziałem, o rozstawie osi, bo ten rozstaw osi, dzięki temu, że mamy tutaj od nowa zbudowaną platformę z myślą o elektrykach, jest dłuższy od tego w Kudze o 27 cm. To jest prawie 3 metry rozstawu osi. To już naprawdę wpytę. Czym to zaowocowało? Takim se bagażnikiem, ponieważ w informacji prasowej znajdziecie... Muszę sprawdzić te liczby, bo tu znowu kurwa liczby. Bo w informacjach znajdziecie taką daną, że to są 402 litry. Problem polega na tym, że 402 litry, ale razem z tym wszystkim tutaj. Nawet z tą powierzchnią na kable, która jest. Tu są jedne kable, tu są drugie kable, przynajmniej mają swoje miejsce i są ładnie zapakowane. O, i nawet dostajecie w standardzie rękawiczki ciasteczkowego potwora. Cookies! I możecie wtedy wziąć sobie taki kabel, o, i się nie utytłacie i go sobie możecie łatwo, o, porządnie wypolerować. No więc, jak sobie to wszystko tutaj spoczywa, to ten bagażnik tu, na tej półce ma już tylko 332 litry pojemności, dlatego Ford podaje też drugą pojemność. Jak go załadujecie tutaj po dach, co będzie niezwykle skomplikowane, ponieważ on mocno tutaj opada, to będziecie mieli ponad 400 litrów pojemności bagażnika. Natomiast na uwagę zasługuje to, że jest to naprawdę tutaj bardzo przyjemnie zrobione, bo tutaj to jest takie sztywne i porządne, jak nie u Forda. To jest bardzo miłe w dotyku, nie jest to taki ordynarny plastik, jak czasami się zdarza w tej klasie samochodów. Jest tutaj gniazdo 12V, są dwa haczki na powieszenie jakichś dziadów, więc wygląda to naprawdę fajnie. To jest niefajne, bo to jest takie jak dokładnie w Kudze. Czyli zobaczcie, jak zaczyna się zamykać, no to schodzi to nisko i zahacza o bagaże. Natomiast mamy też drugi bagażnik, sugeruje to tutaj ten klawisz. Niestety tego bagażnika w tym momencie nie da się otworzyć ze kluczyka, ponieważ ta funkcja jeszcze nie działa, więc trzeba otworzyć po prostu maskę, tak jakby tam znajdował się silnik. I mamy tutaj dodatkowe 81 litrów pojemności. W dodatku, słuchajcie, tak to przemyśleli, że jakbyście tutaj zamknęli jakiegoś dzieciaka, to tu jest przycisk, żeby ten dzieciak mógł się uwolnić. Urus! Poczekaj, nie, sam nie skacz, no porysujesz Mustanga. Pokaż. Zmieściłbyś się tu, na upartego? Pokaż się panu. Ładnie. A teraz się połóż. Wciśniesz nosem przycisk. O Jezus Maria! Człowieku. I jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, bo to jest fajne. Kochany. Wczoraj to zdemontowałem na potrzeby realizacji innego materiału. Jak to było? Oho. Czy to nam się potem wsunie? To nam się potem nie wsunie, to trzeba... Mach-E, to od dołu wchodzi. I potem sobie to wsadzacie tu. O, a tu się jedna zgubiła? Jej! I możecie się śmiać, że to jest jakiś chory wymysł z tym, ale zobaczcie. Łatwo się to czyści, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli kiedykolwiek robiliście zakupy
i mieliście kilka siat ze sobą i problem z ich umiejscowieniem w bagażniku, bo wszystko latało, to jest rozwiązanie. Jedna siatka, druga siatka, butelki z wodą, jakieś pierdoły, świetne miejsce na takie rzeczy. I za to uważam naprawdę szapoba. Nie jestem też pewien, czy potem nie możecie czasem tego opłukać wodą, ponieważ tutaj, zobaczcie, znajduje się taki jakby spust. Kusząca propozycja. Nie no, co? No jak chcesz to sprawdzić? Co to jest za tester samochodu? Nie, z węża nie, wiadro mam. Odsunąć się, bo to 400 V. Zobaczcie, normalnie ucieka tamtędy woda. Jest zrobiony spust i tam leci. Zajebiste rozwiązanie. Zobaczcie, jak jest dobrze tutaj zabezpieczony. Nawet ma uszczelkę specjalną, żeby tam się, za przeproszeniem, woda nie dostawała. Natomiast jeszcze w tym roku w ogóle nie będziecie musieli mieć kluczyka, żeby otworzyć ten samochód, a nawet go odpalić i nim jechać, ponieważ ma system, który nazywa się e-latch. Ponieważ ma system, który nazywa się e-latch i dlatego nie ma tutaj standardowej klamki, tylko jest przycisk. Jak go naciśniecie, to siłownik odpycha drzwi i tutaj macie taki uchwyt tylko. Natomiast jak widzicie, wyświetlają się tutaj też cyferki, ponieważ samochód można odblokować pinem, który sobie przypiszecie. Ten sam pin wtedy podaje się tutaj i na przykład przytrzymuje któryś przycisk, żeby otworzyć przedni bagażnik, albo się podaje pin, przytrzymuje się inny przycisk, żeby otworzyć tylny bagażnik. Tak samo potem zamyka się auto. Będzie też prostszy sposób. Ten sposób będzie polegał na tym, że się po prostu zbliżycie do samochodu z telefonem albo odpalicie go z aplikacji, która nazywa się Ford Pass. I mało tego, jak teraz sobie tutaj, zobaczcie, uruchomimy tę aplikację, to faktycznie możemy zamknąć na przykład drzwi. Zamkło się. Można otworzyć i będzie można też, bo na razie ten przycisk nie działa, czyli przycisk start. Będzie można odpalić auto. I nawet już jest taka aktualizacja, więc zanim odbierzecie swojego Macha z... To nie to. To. Proszę, nie, to też nie to. Zanim odbierzecie swojego Macha z salonu, to przypomnijcie im, żeby Wam zaktualizowali oprogramowanie, bo już jest telefon jako klucz, aktualizacja oprogramowania, wezwanie serwisowe. Dopiero co samochody przyjechały do Polski, a już są aktualizowane oprogramowania. Z przodu to jest bardzo łatwo się do tego przycisku przyzwyczaić, naprawdę. To jest raz, dwa, tak łapiecie i się otwierają te drzwi. Gorzej to wygląda z tej strony, czyli w tylnych drzwiach, ponieważ po pierwsze, jak macie małe dziecko, no to ono tam będzie miało problem wklikać ten przycisk. Więc otwieracie sobie ten przycisk tu, drzwi się odchylają, ale nie ma tu żadnego uchwytu i żadnej klamki, więc trzeba to łapać tak. Natomiast jak tak odchyli, to teraz nie domkniecie tych drzwi. Zobaczcie. Patrz, odskakują drzwi i nie da się ich domknąć. No dobra, jako że mamy tutaj ten większy o 27 cm niż w kudze rozstaw osi, to na tylnej kanapie jest naprawdę miejsca w pizd, jak mawiają Czesi. Zobacz ta. Pod fotel nogi włażą. Miejsce na kolana jest. Nad głową jest w dodatku ten szklany dach tutaj, który jest w tej wersji, a to jest First Edition seryjny. Idealnie wchodzi nad głowę, więc macie dużo miejsca. Jest podłokietnik i jest podłokietnik. Kanapa jest dzielona w proporcjach 40-60, więc nie ma tutaj typowego rękawa na narty. Szkoda. Trzeba złożyć jedną z tych części, żeby przewieźć dłuższe przedmioty. Jest gniazdo USB i gniazdo USB-C. Są nawiewy klimatyzacji, nie ma tutaj regulacji temperatury na przykład. Są kieszenie w fotelach? Są. To nie jest prawdziwa skóra, to jest skóra syntetyczna, ale bardzo dobrej jakości. Zobaczcie, ona się, no na razie się nie marszczy. Ma przeszycia w kolorze nadwozia, to też jest domena wersji tej First Edition. Bardzo ładnie wkomponowane głośniki Bang & Olufsena z takiego materiału przyjemnego. Jest to obecnie chyba najlepiej wykończony Ford dostępny w Europie. Mówię to całkiem serio, bo to są przyjemne materiały. Nie jest to prawdziwa skóra, tak jak wspominałem, ale jest bardzo dobrej jakości i to wszystko jest po prostu przyjemne i miękkie w dotyku i nie odpada. Uwaga, silny. I te klameczki to też nie są takie klameczki na cięgienku, tylko jak lekko pociągniecie, to właśnie elektryka otwiera drzwi, a dopiero jak mocniej się pociągnie, bo zawiedzie na przykład elektryka, to jest prawdziwe cięgno.
Nie ma tutaj żadnej rolety, w żaden sposób nie jest sterowany, zasłaniany i tak dalej, natomiast jest podobno pokryty specjalną powłoką, która sprawia, że wnętrze latem się nie nagrzewa, a zimą nie traci przez niego temperatury. No i faktycznie jest taki, zobaczcie, nawet słońce jak dziwnie przez niego widać, tak jakby było za naprawdę dosyć gęstymi chmurami. A nie, bo dzisiaj nie świeci i faktycznie jest za chmurami. Chodź z tej strony, chodź tu, tak, dawaj, no, skakuj. No dawaj te swoje racice tylne, no. O Jezu, za jaja cię nie będę podnosił. O, siadaj tu, siad. Zobaczcie. Kiesio wtedy może jechać z wami. O, jest mu dosyć wygodnie za fotelikiem. Tam popatrz, na silnego. Chodź. No chodź. Jakie to jest? On tak lubi jeździć, wiesz? I zobaczcie teraz, jak gruba jest tutaj cała ta płyta podłogowa. To wszystko tutaj to są baterie rozłożone po całej szerokości, na całej długości i w zasadzie na całej szerokości tej platformy tu. Boże drogi! Kurna! Natomiast tę wersję First Edition, jaką tutaj mamy z zewnątrz, bardzo łatwo poznać, ponieważ wszystkie inne mają tutaj czarną osłonę błotnika, nakładkę błotnika, tak to nazwijmy. Natomiast tutaj w wersji First Edition jest lakierowana i są nawet obrysówki, jak w amerykańskich samochodach. Z przodu też jest? Też jest obrysówka. Tutaj. Zanim ruszymy, to Apple CarPlay wreszcie bezprzewodowo. Co więcej, świetnie działa ta ładowarka indukcyjna, ponieważ ma, widzicie, takie bariery tutaj z boku na tej gumie. I jak ja kładę swój telefon, on idealnie tu leży, nie przesuwa się i cały czas go ładuje. Nie zrywa w ogóle tego połączenia. I jeszcze jedną rzecz pokażę Wam, zanim ruszymy, ponieważ ma tryby jazdy, ale opisy tych trybów można tylko na postoju pokazywać. Zrównoważona jazda, przyjemna i ciekawa. Whisper to jest płynna jazda, spokojna i cicha. I jest Untamed, to jest radosna jazda. Maszyna i droga współpracują ze sobą. La, 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 la. Radosna jazda. Jak widzicie, nie ma tu już prawie w ogóle fizycznych przycisków. Zostało pokrętło, którym wybiera się biegi. Został przycisk włączający światła awaryjne, przycisk służący do parkowania, żebyście mogli sobie na przykład szybko wyłączyć asystenta parkowania, no i ręczny hamulec elektryczny. Ciekawe swoją drogą, kiedy też taki hamulec elektryczny będzie tutaj na ekranie. Sam ekran ma 15,5 cala i ma najnowszą wersję tego fordowskiego Sync i naprawdę macie tutaj mnóstwo możliwości obsługi. Panel klimatyzacji jest stały i wyświetla się tutaj na samym dole. Dosyć nisko, ale przynajmniej to naprawdę świetnie działa, bo jest dotykowe, ale zobaczcie, to wystarczy paznokietkiem dotknąć. Ogrzewanie kierownicy jest, ogrzewanie foteli jest i cała reszta do obsługi klimatyzacji też jest. Tu jest takie pokrętło, którym się steruje tylko i wyłącznie głośnością systemu audio. Poza tym Ford chwali się, że ten cały ekran uczy się Waszych nawyków, wie, z czego najczęściej korzystacie i podpowiada Wam najczęściej używane funkcje. Na przykład tutaj możecie sobie wyświetlać, proszę bardzo. O, komputer pokładowy. Nie, tak jest. Na co została zużyta energia, ile czasu jedziecie, jakie jest średnie zużycie tej energii. Poresetujemy sobie to wszystko, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jakie będziemy mieli zużycie tej energii na poszczególnych etapach naszej trasy. Teraz 5 minut, troszkę staliśmy na postoju, 23 kWh i już spada. Jeżeli chcecie wejść sobie w ustawienia, no to macie tutaj ikonkę Forda Mach-E i z tej ikonki tutaj wszystko Wam się wyświetla. Sterowanie, tryby jazdy, to już o tym mówiliśmy i zobaczcie, teraz podczas jazdy dla Twojego bezpieczeństwa niektóre funkcje będą nieaktywne. Nie wyświetla napisu, do czego ten tryb służy. Sterowanie pedałem gazu i o tym od razu możemy powiedzieć, ponieważ jak teraz w tym momencie zdejmę nogę z pedału gazu, to auto jedzie tak jakby klasyczny samochód spalinowy jechał na biegu jałowym. Nawet nie hamuje ani trochę silnikiem. Nie ma tutaj też łopatek służących do sterowania rekuperacją, czyli zmniejszania albo zwiększania siły hamowania przy użyciu generatora, co odzyskuje energię. Natomiast jak włączę sobie sterowanie pedałem gazu, to od razu włącza się rekuperacja automatyczna, która
sprawdza, czy coś jedzie przed Wami, czy zjeżdżacie z górki, jakie jest ograniczenie prędkości, jest po prostu inteligentna, tak można powiedzieć. I ta inteligencja polega na tym, że zdejmujecie i on sobie sam hamuje i to, słuchajcie, jest w stanie wyhamować do zera. Zobaczcie. O, ktoś się zdenerwował. Na szczęście to tylko nasz producent. Ten ekran tutaj, który jest przede mną, jest bardzo, bardzo minimalistyczny. Zobaczcie. On pokazuje tylko i wyłącznie zasięg i procent energii w baterii. Pokazuje samochodzik z takimi liniami z boku, czyli pokazujący, czy przekraczamy linię na drodze, czy nie, i prędkościomierz oraz znak ograniczenia prędkości. I to już wszystko. Większość danych znajduje się na tym centralnym wyświetlaczu tutaj. Silny, patrz jak ja to obsługuję, już niedługo w ogóle nie będziesz nawet Ty potrzebny. Lenara już nie ma, bo go zwolniłem i sobie sam świetnie zaczynam radzić. O, tu jest kuń, tu jest sterowanie przyciskami na kierownicy, którymi się można zwiększać głośność, zmniejszać, a po lewej stronie są przyciski do obsługi tempomatu. Tu macie przyciski do sterowania szybami, oraz przyciski do sterowania lusterkami. Tu macie nogi silnego, które przesłaniają troszkę. No, jakie masz skarpetki. Oprócz tego, że te tryby zmieniają charakterystykę samochodu, to znaczy inaczej działa na przykład pedał gazu, bo jest bardziej responsywny, to dochodzi do tego też inny dźwięk, zmienia się troszkę kolorystyka tutaj tego ekranu, a dodatkowo jeszcze może się wieczorem, jak jedziecie, zmieniać nastrojowe wnętrze, czyli to ambiente wtedy trzeba tutaj nacisnąć i jeszcze dźwięk napędu jest. O! Ten dźwięk sobie w trybie Active wyłączymy. W trybie Untamed go włączymy. I teraz robi to. Więc można sobie fajnie te tryby pod własnym kątem zindywidualizować. Przez to, że mamy tutaj niski środek ciężkości dzięki tym bateriom, przez to, że mamy tutaj dosyć dużą masę, czyli 2 tony 200 kg, to samochód ma bardzo fajnie zestrojone zawieszenie i bardzo przyjemnie się prowadzi. Owszem, na takich krótszych nierównościach jest taki, może nie nerwowy, ale tak bardziej podskakuje, tak bym powiedział. O, taki troszkę jak piłeczka kauczukowa. Nie wiem, czy to jest kwestia tego rozstawu osi, czy tego, jak to zawieszenie zostało skonstruowane. Natomiast bardzo dobrze wybiera, a na łaskiej drodze, jak jest równo, po prostu świetnie się prowadzi. Ma responsywny ten układ kierowniczy. Oj, tu dziurka jaka. I pozostaje komfortowy. Natomiast słychać pracę tego zawieszenia. Ale ta droga tutaj jest naprawdę bardzo powybijana. To w sumie najgorszy odcinek w okolicach Grodziska, bo tak to wszystkie mamy tutaj piękne drogi. Bardzo podoba mi się wykończenie całej tej deski rozdzielczej i jej minimalizm. Owszem, pachnie to Teslą i to tak bardzo pachnie Teslą, natomiast to jest przyjemna tkanina i to wygląda jak cały wielki soundbar zrobiony przez firmę B&O, czyli tego Ganga Banga. To jest tutaj przyjemna, taka twarda, ale faktura w taką, kurde, krateczkę drobną. Ładnie to wygląda. Tutaj taka wstawka metalowa też ze specyficzną strukturą, ale bardzo przyjemna w dotyku. Te niteczki, ta przeszycia, te boczne drzwi. Jest to taki minimalizm, który ja osobiście lubię, który do mnie przemawia i mimo tego, że mamy tutaj materiały, które nie są prawdziwą skórą, tak jak na przykład te fotele, to nie czuć po tym jest zbytnio taniości. Nawet to, zobaczcie, ten panel tu jak ładnie został obszyty. Bardzo to jest przyjemne. Szkoda, że nie zastosowano tutaj drugiej ładowarki indukcyjnej od razu dla pasażera, natomiast są 2 gniazda USB. Jedno zwykłe USB, drugie USB-C. Schowek tutaj, no to jest... No jest duży. Jest wyłożony tutaj na dole przyjemnym materiałem, więc nic tam nie hałasuje i się nie przesuwa. Jak się przesuwa, jest gniazdo zapalniczki 12V, przepraszam. Średnie zużycie 21 kWh. Jedziemy tak dosyć bystro, bym powiedział. Nie wariujemy, nie szalejemy, ale jedziemy dosyć bystro. Pogoda nam się zrobiła idealna na sprawdzenie przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę. Lekko pomrzyło, zobaczymy jaki sprawny jest tutaj ten napęd na 4 koła. Producent twierdzi, że robi setę w 5,8. Natomiast chcę jeszcze sprawdzić jedno, działanie L.
to wymusza tak zwany low gear, czyli niski bieg na przykład podczas zjazdu z góry, żeby samochód hamował Wam silnikiem. I teraz w takim razie wyłączymy sobie to sterowanie pedałem gazu, a włączymy sobie L i działa to dokładnie tak jak rekuperacja. Czyli jak chcecie sobie nie wchodzić tutaj w menu, ale skorzystać z rekuperacji, to możecie sobie tylko zdjąć nogę z pedału gazu i nacisnąć L na pokrętle zmiany przełożeń. A jak jest włączone i L i sterowanie pedałem gazu, mocniej zahamuje? Mocniej jakby, nie? Ten ekran cały dla lepszej widoczności mógłby być ciutkę obrócony w moją stronę i jeszcze odchylony, tak żebym lepiej to widział. Natomiast i tak jest bardzo, bardzo czytelny moim zdaniem. Nie ma się tutaj czego przyczepiać, bo naprawdę wszystko ładnie widać i jest autentycznie intuicyjny w obsłudze. Wczoraj odebrałem auto i dzisiaj już, kurczę, wszystkiego tutaj się naumiałem, co gdzie jest. O nie, tego jeszcze nie widziałem. Tu jakieś kolejne menu. Polecenia głosowe mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. A w którymś aucie działają? Sprawdzimy go, słuchajcie, przyspieszenie w dwóch trybach i na dwa różne sposoby. Pierwszy to tak jak startujecie ze skrzyżowania. Ktoś kiedyś zwrócił nam uwagę w komentarzach, że przecież tak się powinno mierzyć 0-100. Stoicie na skrzyżowaniu, podjeżdża jakiś fagas z lewej strony, robi prawdziwym Mustangiem, bo chce sprawdzić Was. No więc Wy nie będziecie przestawiali się we wszystkie tryby, szukali tego i tak dalej, tylko będziecie chcieli zrobić buta. I w takim trybie sprawdzimy 0-100, a potem wejdziemy w ten sportowy, który tu się nazywa Untamed i zobaczymy. Może jeszcze wyłączymy kontrolę trakcji, choć nie znalazłem tutaj akurat takiego feature. Bardzo dawno nie żebraliśmy o suby. Daj pan suba! A tak serio, jak nie subskrybujecie, to naprawdę wypadałoby kliknąć teraz subskrybuj, powiadomienia o nowych odcinkach. To taki normalny start ze skrzyżowania. Żadnych launch kontroli. 5,9. Już prawie fabryczny wynik. 5,8 przypominam Wam, ma w papierach napisane, a teraz zrobił 5,9. I to w takim naprawdę zupełnie normalnym trybie i pada. Jest mokry asfalt już, a on nawet deczko nie zamielił kołami. Dobra, to wejdziemy teraz w ten tryb Untamed. Nic to nie zmieni. Dźwięk jest taki bardziej agresywny. 5,8. Uzyskaliśmy fabrykę. Wersja First Edition występuje tylko i wyłącznie z tymi dwoma silnikami, które mają łącznie 351 koni i 580 Nm oraz tylko i wyłącznie z większą baterią o pojemności 99 kWh brutto. Netto, czyli taka użyteczna pojemność tej baterii, to 88 kWh. Są też inne wersje. Można mieć tylko tylnonapędową z mniejszą baterią, ona ma wtedy chyba 68 kWh, albo taką mocniejszą tylnonapędową z większą baterią. Najbardziej korzystna pod względem zasięgu jest wersja tylko z tylnym napędem, czyli o gorszych osiągach, ale można wtedy podobno przejechać nawet 610 km. Oczywiście to jest, wiecie, to takie zużycie energii podawane według norm WLTP, czyli samochód przechodzi specjalne w zasadzie laboratoryjne testy i tam się wyciąga taką średnią. Jak będzie w realu? A, dobra, zresetować zapomniałem. To sobie pyknę sobie, no teraz akurat wyjeżdża coś przed nas, dobra. To sobie resetujemy. Przejedziemy sobie odcinek kilku kilometrów, zobaczymy jakie to będzie średnie spalanie. Temperatura na zewnątrz 17 stopni, ciśnienie w normie, duże zachmurzenie i opady deszczu. To tak dla Waszej wiadomości. No więc ten zasięg najbardziej korzystny to, tak jak mówiłem, 610 km przy słabszej wersji z napędem tylko na tył. W tej wersji zasięg z tą większą baterią to rzekomo 510 km, 520 km. Ale nie oszukujmy się, będzie on do uzyskania wyłącznie w warunkach miejskich i gdzieś tam do jazdy na wioski z prędkościami 50-70 km na godzinę. Jak wyskoczycie w trasę, no to on będzie odpowiednio mniejszy. Mnie interesuje to, jakie będzie przy tych 120 zużycie energii, żebyśmy sobie byli w stanie to obliczyć. Teraz mamy 92% baterii i pokazuje zasięg na 429 km. Od razu sobie sprawdzimy, jak mu działa aktywny tempomat. Jeżeli chodzi o ładowanie, to maksymalnie jest w stanie przyjąć 150 W.
Więc to oznacza, że od 10 do 80% tę dużą baterię napełnicie w 45 minut. Natomiast pierwsze 10 minut ładowania już wystarczy Wam na to, żebyście przejechali 100-110 km. Bardzo dobry wynik, ale jeżeli chcielibyście się ładować w domu, to koniecznie musicie kupić wallboxa, bo jeżeli wepniecie to do zwykłego gniazdka, to będziecie się ładowali ze 2 tygodnie. A tak serio, to będziecie się ładowali jakieś 50 godzin. Naprawdę, z domowego gniazdka. 50 godzin, 2 bite doby, jeszcze z haczykiem. Natomiast jedziemy sobie cały czas na aktywnym tempomacie, 120 na godzinę i powiem Wam, że bardzo przyjemnie działa tutaj autonomia. Ponieważ utrzymuje samochód w pasie ruchu, nie jest nerwowa, o teraz zaczyna zjeżdżać, o jak odbił! Trzymaj ręce na kierownicy, czyli jak za długo nie trzymam rąk na kierownicy, to faktycznie muszę, o, teraz robią się niebieskie kółeczka, co oznacza, że mogę puścić kierownicę. I wtedy idealnie faktycznie jedzie w pasie ruchu. Natomiast w momencie, kiedy nie trzymam tej kierownicy, to każe mi trzymać ręce na kierownicy i wyłącza asystenta jazdy autostradowej w tym momencie i już nie trzyma go idealnie na swoim pasie ruchu, tylko zjeżdża do linii. Nie przejmę kontroli. Tradycyjnie nie przejmę. O, zaczyna hamować. Dobra, ok, już wszystko jasne. Już wiemy. Czyli nie odłącza całkowicie systemów i nie pozwala na to, żebyście wyrżnęli w filar wiaduktu. No dobra, 10 przejechanych kilometrów, średnie zużycie 22 kWh. 21. No i moje doświadczenia z 2 dni z obcowania z tym autem dokładnie mówią, że to jest 22 kWh przy prędkości około przy stałej prędkości 120 km na godzinę. To realnie ekspresówką pozwala Wam przejechać jakieś 430 km. Oczywiście zdaję sobie sprawę z kontrowersji, jakie krążyły i nadal krążą wokół nazwy tego auta, no bo umówmy się, Mustang kojarzy nam się z czymś zupełnie innym. Już pomijam fakt, że tamten jest spalinowy, ale ten jest elektryczny, ale gabaryty, wielkość wnętrza, pojemność bagażnika, widok konsoli środkowej, dźwięki, jakie temu wszystkiemu kojarzą, no nic, nie ma po prostu wspólnego to nic kompletnie z Mustangiem. Ale ja myślę, że po prostu Ford chciał w ten sposób podkreślić, że wchodzi w zupełnie nowe czasy. To jest po pierwsze. Po drugie, chciał rozszerzyć gamę Mustanga właśnie o produkt, który wkracza w nowe czasy. I mamy teraz do wyboru 2 skrajne Mustangi. Jednego skrajnego Mustanga, czyli V8, głośną, grzmiącą, paliwożerną i Mustanga ekologii Gicolo, który jest elektryczny. Czy ja osobiście mam to w pompce, po prostu, jak ten samochód się nazywa. Do codziennego użytku Mustang Mach-E jest po prostu świetnym autem elektrycznym. Przestronny, dobrze wykonany, z drobnymi mankamentami tylko w tym wykonaniu. Można się do tego wszystkiego przyzwyczaić, takich dużych rzeczy jak ten ekran. Nowatorski, bardzo przyjemnie jeździ, bardzo szybki, bardzo przyjemnie skręcający i resorujący. Przejeżdżacie nim 300 km w takich codziennych warunkach, nawet jak jedziecie autostradą i to też powinno Wam wystarczyć. Więc jeżeli nie jesteście tym przedstawicielem handlowym, jeżeli nie jeździcie takimi samochodami do Chorwacji, tylko latacie tam samolotem, to do takiej jazdy codziennego użytkowania w zupełności Wam wystarczy.